Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Roman i zapraszam was na prezentację nowych procesorów od AMD z serii 7000 i także przede wszystkim nowej podstawki, czyli AM5. No generalnie godzina jest taka trochę moja nienormalna, że tak powiem, dlatego że zwykle o tej porze to już jednak śpię. Jest pierwsza w nocy, ja też dzisiaj nie miałem za dobrego dnia, bo niestety moją Gerdę musieliśmy uspać, dlatego że rak płuc po prostu ją dopadł i no już męczyła się biedna dziewczynka. Wiecie, ciężko jej było oddychać, nie mogła się położyć. Także cóż, no generalnie nie spodziewałem się, że w takim trochę smutnym nastroju ten stream przebiegnie. Ale no cóż, miejmy nadzieję, że przynajmniej fajne rzeczy AMD pokaże i ja się postaram nie zasnąć. Wcześniej wypiłem trochę Monstera, także jakoś mocno mi się spać nie chce, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś bardzo nudny event i że będzie w miarę szybki. Jest to generalnie wszystko pre-recorded, będzie premiera na YouTubie. Całość zacznie się za jakieś 60 sekund, czyli będzie jeszcze to odliczanie dwuminutowe, czyli tak naprawdę jeszcze chwila, zanim się właściwa prezentacja zacznie. Według plotek niestety procesory mocno podrożeją. Szczególnie te high-endowe mają mieć wyższe MSRP. Zobaczymy, jak to się przełoży na też wydajność, bo jeżeli wiecie, ten gain performance per dollar, czy akurat u nas per złoty będzie ok, no to spoko. Dlatego planowałem sobie generalnie kupić, jak tylko wyjdzie na premierę, żeby uniknąć wreszcie jakichś problemów z supplyem, ten najwyższy model, czyli 7950X, żeby już zrobić upgrade tego kompa, no i mieć taki naprawdę high-endowy komputer na kolejne kilka lat. Ale niestety kupowanie mieszkania jest drogie i trochę nie mam aktualnie oszczędności, żeby wydawać parę tysięcy na złożenie nowej podstawki. Co prawda no nie musiałbym kupować karty graficznej, ale still no byłaby to droga zabawa, bo podejrzewam tak z minimum 5000, chociaż nie wiem, bo chyba według plotek MSRP to by miało być jakieś 700 dolców. 700 dolców aktualnie, no to pewnie będzie, nie wiem po ile teraz za dolar, jeżeli po 4, no ze 3000 zł za sam procesor, a jeszcze trzeba by do tego dobrą płytę główną, chciałbym sobie od razu omienić wybudowę, wiadomo RAM, DDR5, bo chyba M5 będzie wspierać tylko DDR5. No drogie to wszystko jest, także zapewne dopiero gdzieś pod koniec roku ten upgrade mój się przytrafi. Mam wrażenie, że coś ta premiera na YouTube nie działa, dokładnie, trzeba było odświeżyć, bo się sama nie chciała włączyć. Także dobra, wyciszymy tutaj Spotify'a tylko z coverem Brutes, Taking You There, który bardzo, bardzo serdecznie polecam przesłuchać, tam był tytuł na dole na pasku. A tymczasem zmieńmy sobie scenę, na to też w ogóle flipnąłem na wszystkich scenach kamerkę, żeby wszędzie było jakby consistency między tym, w którą ja się stronę patrzę. No i cóż, 30 sekund nam zostało. No ja liczę, że tak się wszystko w pół godziny zamknie, że to będzie takie w miarę, wiecie, skondensowane, najważniejsze informacje o tych prockach, data premiery, cena, jakieś, wiecie, wstępne benchmarki, którym tak naprawdę nie bardzo warto ufać, bo nie wiadomo jak one były robione, trzeba poczekać na recenzję i przede wszystkim na recenzję od Gamers Nexus, które w ogóle polecam oglądać, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy technologiczne, no najlepsi recenzenci moim zdaniem na YouTubie, angielskojęzycznym, wszystkim. Okej, mamy jakiś tam statement. No i cóż, zobaczmy, co to z tego będzie, tylko dajmy też głośniej, żeby... No, come on, głośniej. Niestety jeden trochę duży minus, prezentacja jest tylko w 1080p, nie ma niestety 4K, a to jest jeszcze pre-recorded, także już w ogóle moim zdaniem mogliby to zrobić w wyższej jakości. No ale cóż. No i mamy też oczywiście nowy design IHS-a dla tych nowych Ryzenów, generalnie. I panią oczywiście Lisę Su, panią CEO od AMD. A, czyli to było wcześniej gdzieś nagrane nawet z publiką. Hello everyone! Hello everyone! Welcome and thank you all for joining us today. It is so good to have so many of you here with us in Austin. This is our first live product launch in a couple of years. And also welcome to all of you who are joining us online. We have some great new products to show you today. So, you know, at AMD, we're all about high performance and adaptive computing and using our technology to create solutions that solve the world's most challenging problems.
And from cloud services to 5G networks to AI to automotive, PCs, and much, much more, we're really touching everyone in terms of touching billions of people every single day. Now, today marks the beginning of an exciting new chapter for AMD. Over the next several quarters, we're going to introduce 4 new architectures to the market, and that's across more than a dozen products. So it's really just an incredible pace of innovation. It's more than we've ever done before. And we're going to start today with our new Zen 4 core that spans from high-end servers to desktop PCs to notebook PCs. We're going to also talk a little bit about our upcoming RDNA 3 gaming graphics architecture. Okej, czyli to widzę, nie będzie tylko o nowych Ryzenach, ale też o kolejnych rzeczach od AMD. Fajnie. Jestem ciekaw tej następnej generacji Zena 4. That's optimized for cloud native computing, as well as our next-gen AMD XDNA. Okej, czyli ten Zen 4C to jest w takim razie podstawka do data center i tak dalej, czyli te bardziej high-endowe rzeczy, także to nie dla mnie akurat już, ale spoko. All of the PC gamers and enthusiasts around the world who push us to continue to build the best possible for CPUs and GPUs. We've been focused on delivering just outstanding experiences with our combination of hardware and software. And we're partnered with the world's top OEMs to deliver innovative new form factors and new system designs. So today is all about our next generation of Ryzen processors that will push the envelope for gamers, creators, and enthusiasts. So let's go ahead and get started. Now, for our next generation Ryzen CPUs, we set very ambitious goals. You know that about AMD. We wanted to make the Ryzen 7000 series the Jak coś to fastest podgłośniłem CPU nieco for gamers while delivering the most tutaj te compute wszystkie for creators. dźwięki ze streama, bo mam wrażenie, że jest trochę cicho. That combines both leadership performance and leadership energy efficiency. And we also wanted to take a big step forward with an all-new desktop platform that scales into the future. So to deliver on all these goals, the Ryzen 7000 series is the first 5-nanometer CPU for desktop PCs. Ryzen 7000 is both extremely performant and also extremely power efficient. And it has an all-new AM5 platform that supports the latest I/O and memory technology. Cześć Pawlosa, dzięki. Gen 5 as well as DDR5. So it all starts with our new Zen 4 core. Our designers have done it again. We've exceeded our performance goals for Zen 4, and that allows us to deliver leadership core performance. Now, earlier this year, we estimated that Zen 4 would deliver an 8 to 10% uplift in IPC compared to Zen 3. And I'm extremely excited to say today that as we optimize the product for production, we now see 13% more IPC in desktop applications. No jeżeli teraz Ryzeny mają przez jakiś czas być najmocniejsze też w pojedynczym rdzeniu, no to będzie spoko. No i też przede wszystkim chcę kupić AM5 i się już nie pakowałem teraz w upgrade'y wcześniej, dlatego że no chcę mieć te właśnie expandability w przyszłość, żeby wiecie, za jakiś czas wrzucić po prostu w dobrą płytę jakiś mocniejszy później procesor, tam nie wiem, 8 albo 9 tysięcy i siema krawcze. Now let's look at our top of stack Ryzen 9 7950X. We have 16 Tam też było ten boost do 5,7 GHz. Jestem ciekaw, ile to realnie będzie wyciągać na wszystkich rdzeniach, bo oczywiście boost to tam dla single core'a na jakiś czas. Ale no miejmy nadzieję, że wysoko. So let's take a look at some of the performance. If you look at the performance in 1080p gaming compared to the 5950X, the 7950X delivers on average 15% more performance across a range of popular games. No ja już muszę generalnie zrobić upgrade, bo mam i 7700K, także ten procesor jest już bardzo stary i nie wyrabia kompletnie. A też no przede wszystkim, no to jest generalnie procesor, w który będę celować, bo już nie chcę się bawić w jakieś półśrodki, czyli właśnie w 7950X. I właśnie te content creation capabilities przede wszystkim do game devu, tak, są mi potrzebne. You can see that the Ryzen 7950X is the fastest CPU in the world. In 1080p gaming, the 7950X is faster than the competition across a wide range of games. And for creators, the 7950X delivers up to 62% more compute performance.
So let's take a look at the 7950X actually in action. Here, what we're showing is a time-lapse demo of the popular 3D modeling and simulation software V-Ray running a built-in gaming benchmark, rendering benchmark. And on the right side is the 7950X, and the left is the competition. As the demo completes, we see that the 7950X scores over 30,000. That's 62% higher than the competition. Now, this is a tremendous increase of performance for No, creators. zobaczymy, jak to wyjdzie w prawdziwych benchmarkach, ale no. More time creating and less time waiting for their images to render. But there's another very Oczywiście wiadomo important też, że thing się about this demo. procesory powinno Not only porównywać does w niskiej 7950X rozdzielczości, ale no jednak mnie interesuje bardziej performance w 4K, jak to się będzie skalować też. achieves this performance at 47% better performance per watt. That's 47% better performance per watt. So that leadership performance and energy efficiency really highlights why we're so excited for gamers, enthusiasts, and creators to really get their hands on our new Ryzen 7000 CPUs and AM5 platform. Now, in addition to the 7950X, we're also announcing 3 more Ryzen 7000 processors today, ranging from the 12-core 7900X to our 8-core and 6-core 7700X and 7600X. And these will all bring the leadership performance of Zen 4 across all price points. Now, in fact, if you look across this stack, what you see is that all 4 of our new Ryzen 7000 CPUs deliver faster single-thread performance in Geekbench than the competition. And as everyone knows, Podoba mi się to, jak nie wypowiadają nas Intela, tylko competition. Każdy wie, o co chodzi. 7600X and how that compares to the competition. Here you can see the Ryzen 7600X on the right and the competition on the left, both running F1 2022. And while you see smooth gameplay in both cases, the 7600X consistently delivers significantly higher frames per second. In fact, by the end of the benchmark, what you'll see is that the 7600X is actually 11% faster. That's our mainstream price point against the competition's best. No, teoretycznie ten 7600X będzie tym najbardziej opłacalnym wyborem dla większości. No jak mówię, no ja potrzebuję jednak więcej rdzeniów, bo gdzieś czy przy renderze, czy przy po prostu projektach w developmencie, no tam czasami rzeczy dostają czkawki. Ostatnio na przykład musiałem czekać jakieś 40 minut po optymalizacji importu, aby mi się model zaimportował do Unity, także no. Thank you, Lisa. Well, it was a decade ago that we launched the design effort of our first Zen processor, starting the whole Zen family. And we set a goal to return AMD to sustained high-performance CPU delivery. In each new CPU generation, we've launched first with our Ryzen desktop, where our gaming and content creation customers really thrive on performance. When Zen 4 debuted in 2017, it just disrupted the industry with the significant IPC, performance, and energy gains that we were able to deliver. Zen 2, really brought with 7 nanometer an incredible compute efficiency. And then Zen 3 with its grounds up new architecture, delivering impressive high performance leadership. And now I could not be more excited than to introduce our new generation of Zen for Ryzen desktop products. Zen 4 continues our tradition of delivering new CPU performance that delivers high performance right on schedule. The result gives desktop users the generational high performance they need and have come to expect from AMD Ryzen CPUs. Our on-schedule high-performance delivery has enabled AMD to become a trusted supplier to our customers, and Zen 4 delivers again. Let me spend the next few minutes just walking you through a little bit more of the detail about how Zen 4 delivers that performance, leveraging both design improvements and the 5 nanometer leading edge technology node. We have several architecture and technology improvements compared to Zen 3. I'm pleased to share that Zen 4 brings a significant instruction per clock uplift, 13%,
We've added a new front-end design to better feed our execution pipes. For machine learning and high computation workloads, we have expanded our x86 instruction support to include AVX 512. And lastly, we leveraged the most cutting-edge process node along with AMD design efficiencies to bring these significant performance and energy efficiency gains. Look, let's start with always the first measure of a new CPU microarchitecture, because it's always starts with how efficiently a processor can get the job done at each clock tick. That's IPC, instruction per clock. You know, I'm often asked if we used up all the tricks in the book for CPU performance, or is there still levers, at the ready for our ongoing roadmap? And you all know the answer. At AMD, we thrive on innovation, and you see that persist in each generation delivery across our Zen roadmap. Zen 4 brings a geomean of 13% instruction per clock improvement using typical desktop applications. And let's break that down. This 13% improvement versus Zen 3 is a geomean. So we are looking at 22 representative workloads across gaming, content creation, and computational benchmarks that we show here. And as we did in the No jest tam jednak trochę tych pików, także to się jakoś tak ładnie wyrównuje w miarę. No ale spoko. Ja też właśnie jestem zawsze ciekawy, jak oni jeszcze wyciskają tyle z tych architektur. No jakby w ogóle się nie znam na mikroarchitekturze procesorów, ale kiedyś bym się chciał czegoś nauczyć, tylko wątpię, że to się da wytłumaczyć w jakichś prostych słowach niestety. Set of gains in Zen 4, and that again corresponds to the design changes we made. Our cumulative IPC improvement over that Zen era, over that 4 generations, demonstrates our relentless focus on core performance, because it's delivered a 235% IPC gain over that period. Our focus on core performance is simply relentless. Zen 4 is a No derivative. właśnie, wydaje mi się, że tak dodaj więcej wszystkiego, to chyba tak nie działa. Ale nie wiem, mówię, nie wiem. Building on the success. With Zen 3, we increased the execution width, and so at Zen 4, it became important for us to work on how we feed the instructions even faster into the machine. And that's why you see most of the improvements coming from the front end and branch prediction. Really, that makes up almost 60% of that IPC gain, increasing the capability of more instructions per cycle. We grew the op cache over 1.5x to increase the hit rate and deliver more ops per cycle. The load store has improvements, and a larger L2, a doubling of the L2, provide critical data faster, leading to that overall. Okej, no czyli jeżeli dobrze to rozumiem, to po prostu wczytywanie danych mocno przyspieszyli, jakiś tam prediction, jak się jakoś nazywało tak ładnie po angielsku. No w każdym razie to jest chyba egzekucja spekulacyjna, coś takiego. AVX 512. When going to such a wide vector width, we took very careful design consideration to avoid impacting the performance when you have that high switching activity of those wide vectors. So what we did with Zen 4 is we implemented using a double pumping of a 256-bit data width. And that is really to design in such a way that you avoid large frequency fluctuations when you have such switching activity with 512-bit workloads being executed. Using AVX 512, we see up to a 1.3x improvement of 32-bit precision floating point inferencing operations. And that's versus, of course, our previous Zen 3 generation. And with this kind of capability, we can target heavy lifting HPC workloads as well, like molecular simulation, ray tracing, physics simulators, and the like. As part of adding support for AVX 512 implementation, we added extensions for convolutional neural nets with the vector neural net instructions, VNNI. In desktop applications, the Ryzen 7000 series with VNNI support and the INT8 approximate math format delivers a 2.5x improvement over Ryzen 5000 series CPUs. It's a huge speed up for applications like image processing and natural language processing. Now let's take a look at the overall performance and performance per watt gains.
No trochę fokus nie na tym, co mi trzeba, bo ja wątpię, że jakiekolwiek te AVX-y szerokie wykorzystywał, no ale cóż. Będzie gitnerka czeka, no tak, no ja też bym kupić nowe, nie dość, że nowe procesory pewnie będą droższe, bo pewnie cenę poznamy na koniec. Płyty też są coraz droższe, RAM jest przede wszystkim bardzo drogi, DDR5. No ale cóż. In Zen 4, the result was a specialized N5 HPC process that enabled additional frequency beyond the baseline process. The teams co-optimized the device scaling, the device capacitance, and the metal stack, making significant contributions to our overall Zen 4 performance. In addition to design levers to further improve our compute efficiency leadership. The logic and cache area scaling in the M5 allowed us to further reduce the die area over Zen 3 by 18%, despite adding new performance features and instruction support. A 15-layer telescoping metal stack has been co-optimized to deliver both high frequency and high density routing capability. The partnership around design and process delivers leadership efficiency for Zen 4. No ja też bym na to, też w takie przedziały cenowe cenowałem generalnie Crafcio, ale no zobaczymy co to wyjdzie, bo w sumie nie wiem jak teraz stoją te ceny tych ramów przede wszystkim, bo tam no, jak ostatnio sprawdzałem parę miesięcy pewnie temu, no to był problem, żeby w ogóle jakikolwiek dostać generalnie. Zen 4 and desktop socket brings a 62% lower power at the same performance or 49% more performance at the same power compared to Zen 3. AMD is committed to high performance with sustainability, reducing the environmental impact of our high performance processors. And this is quickly becoming a rising criteria across our customer base. The impact of Zen 4 and Ryzen 7000 series is fully evident in the performance gains. They look at the same across the TDP range here. The leadership N5 technology is a part of the reason we can deliver such huge gains. No ja na szczęście na razie karty nie potrzebuję, mam tu 3080. Chociaż też, jeżeli kasa pozwoli, no to jak wyjdzie już kolejna generacja kart NVIDIA, to będę chciał znowu sobie zrobić upgrade na 4080. No jednak fajnie by już we wszystko było pograć. Tym bardziej, że mam monitor 4K w 144 Hz, czyli w sumie im lepsza karta, tym lepiej, bo przynajmniej będzie można może trochę tych FPS-ów wyciągnąć. 4K. At the lower power, like I show on that 65-watt TDP, are where the N5 is in its sweet spot. This means we deliver compelling performance at low TDP, incentivizing customers to save power and take advantage of efficient, cool, and quiet systems for leading-edge performance. 5 years ago, when we announced the first generation of Zen, I showed you that we were advantaged in area and power versus our competitors' x86 CPU. Well, we continue. In fact, we've grown that advantage. The AMD Zen 4 core plus L2 complex is about 50% smaller than the competition. That's a choice. We chose to optimize both high performance and power efficiency. Rather than just throwing power and area at the problem, we've been able at AMD to achieve a balance of high frequency design that is power efficient using our methodology and our technology application. The end result is a leadership CPU with significantly better performance per watt of energy expended in a much smaller area. Going forward, we continue our focused execution on x86 CPU roadmap. We plan on releasing the Ryzen 7000. Właśnie jestem ciekaw, kiedy ten Zen 4 z 3D cache'em wyjdzie, bo mam wrażenie, że to może być zapowiedziane powiedzmy na CES-ie na początku następnego roku i wtedy nie wiem, bo teraz nie mam kasy, jak mówiłem wcześniej, czyli pewnie poczekam gdzieś do końca roku na ten upgrade. Pytanie, czy wtedy nie lepiej nie będzie poczekać na ten... Kurde, nie wiem, czy on powiedział przed chwilą o tych 3D cache'ach, bo teraz była mowa o tym tej 4C. I'm also glad to share that we remain on track for Zen 5, featuring a new grounds-up core for 2024. Zen 5 will bring a combination of performance gains as well as further optimizations for the growing AI workloads. It's full speed ahead for our CPU innovations. Well, look,
AMD is simply delivering with relentless focus on our Zen CPU roadmap, consistently on schedule and to our performance goals. Zen 4 is another testament to AMD R&D execution excellence. We remain focused on being the trusted partner for our customers, and our next generation of designs are well underway. With 5 nanometer process technology and design optimization, Zen 4 delivers. In desktop applications, it will not only bring performance leadership, but deliver that performance at a fraction of the power consumption of the competition. And I'll repeat a phrase I've said many times over the years. There will be no let-up in AMD innovation. Zen 4 and Ryzen 7000 series is a shining example of high-performance leadership delivered with an energy efficiency that our society wants and simply requires going forward. Thank you. No spoko. Tylko nadal nie ma najważniejszego info, czyli cena. Thank I you. kiedy. I'd like to introduce David McAfee, who will come on stage here and share with us more detail about the AM5 platform. Thanks, everyone. I'd like to dive a little bit deeper into the platform that surrounds all of the innovation that Mark just talked about. Let's start by taking a look back for a moment on the AM4 platform and reflecting on what an incredible feat of engineering it represents. First introduced in September of 2016, and now nearly 6 years later, it's still going strong. With AM4, we made a promise to maintain a stable platform which gave users the confidence that they could buy today and upgrade their system over time. While keeping the platform consistent, we drove incredible innovation into the socket. Innovation like 5 different CPU architectures across 4 process nodes, leading the market with next-generation I/O capabilities like PCIe 4, and industry-first advances like chiplet architecture and 3D cache. Now, with over 125 processor models introduced and more than 500 motherboards, AM4 has transformed the expectations of desktop enthusiasts. As we turn our focus to the next generation of Ryzen desktops, our goal of creating a platform that grows with you remains consistent. Beginning with the 7000 series processors, powered by the industry-leading Zen 4 core, the AM5 platform brings a new level of capabilities built ready for the future. It all starts with a new 17-18-pin LGA socket designed to handle the next Właśnie, o tym zapomniałem. W ogóle zmieniają na LGA procesory, co jest dobrą w sumie chyba raczej informacją. Generalnie. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, no generalnie teoretycznie, szczególnie w przypadku tych, chociaż w sumie nie przy bardziej tańszych procesorów, może to nie jest prawda, że płytę po prostu taniej jest wymienić albo odgiąć pity niż w procesorze, ale no. AM5 is a platform that's built for the future with next generation technologies like DDR5. No i to jest też przede wszystkim ważne, no dlatego czekałem na upgrade, nie kupując już tych Ryzenów, co wyszły, bo chcę po prostu mieć ten upgrade path do kolejnych rzeczy. We've also designed a platform to leverage the best of our existing ecosystem, maintaining compatibility between today's diverse selection of AM4 coolers and our next generation AM5 platform. Every PC build is unique, and as we launch into AM5, we wanted to create a broad range of choices to best meet every user's needs. As we go into AM5, we'll offer 2 classes of motherboards, the X series and the B series. The X series boards, which will be available in September, are built to be uncompromising, with the highest power delivery and overclocking headroom across CPU and memory, along with the most I/O across the board. While every X-Series board will offer PCIe 5 storage, X670 Extreme boards will enable PCIe 5 to graphics as well as storage slots on the board. We're also announcing our B series. Oczywiście ta nazwa, dodanie Extreme, to już powoduje, że niektóre nazwy płyt głównych zawierają w sobie takie kwiatki jak X670 Extreme, coś tam Extreme, także polecam filmy Gamers Nexus, tam się fajnie z tego śmieją.
Now, speaking of PCI 5 for a minute, let's talk about one of the first technologies coming to market in this cutting-edge I/O technology. PCI 5 doubles the bandwidth for each lane on the board, unlocking the capability to drive substantially higher read and write performance and faster access when working with large and complex files. Starting in November of this year, PCI 5 storage devices will be available from a wide range of partners around the globe. One of the other key design decisions in our AM5 platform was memory selection. And here we wanted to design a platform not just for today, but one that's built for tomorrow. And that's why DDR5 is the memory solution on our AM5 platform. No kupić, na pewno będę musiał kupić, tylko pytanie kiedy. For the past 5+ years. But it's also a technology which has reached the end of its evolution. First released in 2020, DDR5 picks up where DDR4 ends, with higher data rates to drive more bandwidth, the ability to deliver very low memory latency, and a roadmap to quadruple or more capacity per DIMM. It's clear that DDR5 is the right choice today and one that is built for the future as the technology continues to mature over time. Now, we know that Ryzen enthusiasts love to overclock their memory to ensure they're getting the fastest data rates and the lowest memory latency to maximize game performance. To gdzieś chyba wyciekło, bo AMD chciało to tutaj ogłosić, ale już nawet nie pamiętam, o co tutaj dokładnie chodziło. A, dobra, to jest ten. Boże, jak to się nazywa? No właśnie, jak to się nazywało Intela? Boże, zapomniałem. No w każdym razie ten auto overclock pamięci, zapisany w pamięci. Tylko to wcześniej miało Intel, to miało zbrandowane. Clear and open specifications to the end user, so they know exactly what they're getting. No właśnie, teraz to nie taki bogacz i dlatego nie kupię pewnie na premierę, bo nie ma pieniążka. In market at launch. Tylko co mnie boli w DDR5? Corsair nie ma żadnych ładnych pamięci, a uwielbiam po prostu IQ i synchronizację wszystkiego, wszystkich LEDów w kompie. No. I to mnie boli. Mam nadzieję, że jeszcze to się zmieni za jakiś czas, że wydadzą jakiś nowy model. Bo te dominatory są bardzo brzydkie, jak dla mnie, jakoś tak. Range of price points to meet every system build needs. We've built the platform around next generation technologies so that you can build today and upgrade as your needs grow over time. And just like AM4, we're making a commitment to support the AM5 platform with new technologies and next generation architectures through at least 2025. I'm really excited about the next era of Ryzen desktops with AM5. Now let me bring Lisa back up on stage to recap today's news. No dobra, czyli zbliżamy się do końca, czyli tak jak myślałem, mniej więcej pół godziny to potrwa. No dobra, to teraz już pewnie będą tylko ceny i daty premier jakieś wstępne. Jestem też bardzo ciekaw, jak wyjdzie z dostępnością tego wszystkiego. We are so proud of what Ryzen 7000 CPUs are delivering on all of our ambitious goals. If you look at it, Ryzen 7000 delivers 11% faster single-threaded performance, 44% higher multi-threaded performance, and 47% more performance per watt than the competition. Now that you've seen everything that Ryzen 7000 series can do, I know you're all wondering about price and availability. Is that right? Okay, starting at the top of the stack, the 16-core 7950X is $699. Okej, dobrze, bo według plotek to było 799. No dobra. Nie wiem, jak te niższe stage się generalnie... Oj, dopiero na koniec września, okej. No jestem ciekaw, ile to w Polsce. Ile to jest teraz dokładnie na złotówki? To jest aż 3300 zł. No, to coś czuję, że nawet w czwórce, zależy ile sobie sklepy marży pociągną, no ale tak do czwórki nawet może dojść cena tego procka. So for all the gamers out there, I'm very excited that we have one more update for you today. This is our next generation Radeon graphics card powered by our all new RDNA 3 architecture.
It's very pretty. By combining our most advanced gaming architecture with 5-nanometer triplets, RDNA 3 GPUs will deliver more than 50% more performance per watt than our current generation Radeon GPUs. And it's currently running in our labs. The performance looks absolutely wonderful. And so for the first time ever, let's take a look at RDNA 3 in action with the Ryzen 9 7950X. No, nawet pokażę jakieś So what demko. you're seeing here is the highly anticipated title Lies of P from our friends at NeoWiz. This game was a breakout hit at Gamescom earlier this month based on its incredible visuals and gameplay. No chyba właśnie ten Pinokio wygrał jakąś nagrodę na tych nagrodach Gamescomu. Nie wiem, bo patrzyłem na 750X, no ale to tam w Google wystarczy wklepać. No wygląda świetnie, ale nawet żadnych FPS-ów nie pokazali, what? Now, we are feeling great about how RDNA 3 looks in the labs, and I can't wait to tell you more about it when we launch later this year. So w tym roku ma być, ja nawet o tym to kompletnie nie wiedziałem, bo mnie karty od AMD nie interesują, no jednak Nvidia sobie trochę lepiej radzi na tym polu. Processor in 5-nanometer. With the Zen 4 core, it's the fastest processor in the world for gaming and content creation. And with our new AM5 platform, it really brings the latest technologies for I/O and memory. It also brings our commitment for multi-year processor roadmap support and support through 2025 and beyond. So thank you to all the members of the press from around the world for joining us here in Austin today. We really appreciate it. And thank you to all of you who joined us online. It's been so much fun sharing with you how AMD and our partners continue to advance the PC experience. Thank you. No, także tyle. Zaraz zobaczymy. Wątpię, że na XCOMie już teraz opublikują jakieś polskie ceny, no ale ja strzelam w 4000 do tego 7950X. Zaraz jeszcze cofnę do tych cen, bo nie wiem ile te niższe modele będą kosztować. Ok, 549. 549 USD tupylny. No to podejrzewam, że ten 790X może w koło trójki wyjść. Generalnie. Czyli tak mniej więcej tu. No mniej więcej by takie były skoki co 1000 zł, czyli tutaj dwójka, trójka, czwórka. Takie coś bym podejrzewał. A zaraz sobie wejdę na XCOM, popatrzę jak tam teraz ceny stoją i jestem ciekaw też jak dostępność wygląda. Tak, tu jeszcze muszą audio trochę jednak być. Okay. No jak mówię, no raczej teraz jeszcze jakieś preordery dostępne nie będą, jak już to pewnie jutro. Gdzieś tam coś się może pojawić. Dobra, to zobaczymy. Na full screena. O nie, to chciałem, żeby grało, Zaraz zjedą za prawa autorskie. Weźmy sobie wpierw, zobaczmy, w sumie bardziej ramy mnie interesują, jak tam teraz z dostępnością tych DDR5. No przede wszystkim mnie raczej Corsair interesuje, ale mówię, no i akurat tych dominatorów nie ma, ale one są tak paskudne generalnie, jakby nie podoba mi się w nich tak bardzo, że to jest tylko takie kropki, a nie ma jakichś takich, no wiecie, jak mlecznych, tak? Takich blendowanych, no jak na przykład w Trident Zetach. Chociaż te Trident Zety mam wrażenie, poprzednia generacja też trochę lepiej wyglądała. Niźli te... tak tutaj, do DDR5. Ale no nadal, no takie dużo bardziej mi się podobają niż te Corsairze. Generalnie. Ale no niestety tych Trident Zetów nie dałoby się tak fajnie synchronizować ze wszystkim. No mam wszystkie peryferie od Corsaira i naprawdę no, synchronizacja tego w IQ jest świetna. No ale... A co jest najgorsze? Corsair ma bardzo ładne... w ogóle jak tam cena? 1500 za 32 giga, a 64... O, nie ma w ogóle takich kitów. Nie ma kitów po 4 sztuki? Da się tu gdzieś to... O, nie ma kitów po 4 sztuki, okej. Czyli tylko 32 można kupić, no ewentualnie po prostu 2 takie zestawy. Generalnie, że tak nie patrzę na te timingi. No za 1500 można coś tam dostać, te 32 giga, co na początek jak najbardziej starczy, później będzie można myśleć o upgrade'zie.
Generalnie. Nie wiem, mi IQ działa bardzo dobrze od Corsarza. No mówię, mam wszystkie praktycznie peryferia. No najgorzej, że właśnie nic za bardzo w kompie nie mogę zsynchronizować z tym softem. Da się to oczywiście zrobić po prostu w dwóch różnych softach, ustawiając rzeczy. Ja większość innych rzeczy mam od MSI i tam no, nie mają zbyt dobrego tego softu do efektów. Dobra, jeszcze zobaczmy te płyty główne, chociaż to i tak no trochę bez sensu to porównywać, bo na pewno będą droższe. Nie wiem ile trzeba by dodać do takich płyt, ale no powiedzmy gdybyśmy wzięli... Tu jest chipset, tu będzie chipset, nie, tu będzie chipset, nie. Tu będzie chipset, tu będzie chipset. No X750, 570. No powiedzmy od najdroższych. Okej, ja nie wiem jak to się stakują dokładnie rzeczy. No jakąś dwójkę podejrzewam, za dobrą płytę trzeba wydać. Bo to jest chyba taka no najbardziej te Strixy Gaming, coś tam, co to takie najbardziej takie mid-range'owe mam wrażenie oferty od Asusa, bo chciałem teraz kupić płytę od Asusa, już generalnie mam dosyć trochę MSI generalnie. Przede wszystkim przez to, że mają no ten chujowy soft po prostu do LEDów. No ale i tak podejrzewam, no trzeba będzie więcej niż podejrzewam tą dwójkę dołożyć, to ten najlepszy... Nie wiem co właśnie chciałem powiedzieć. A, za ten no nowszy, lepszy chipset, o właśnie. Jak podpinam RTX Asusa, to się RAM wywala. A to możliwe, nie wiem. Wiem, że no niby IQ ma tą oficjalną integrację z Asusem i dlatego też chciałbym kupić rzeczy od Asusa ewentualnie, żeby być może jakoś to synchronizować. Nie wiem, być może to tak jak mówisz, no działa chujowo i jakby, no ale no nie wiem jak tego przetestować. Niestety. Jeszcze. Generalnie. No dobra, no trzeba będzie liczyć tak minimum. No minimum 8000 trzeba liczyć, a ja jeszcze chciałem do tego kupić i nową obudowę, bo... Boże, co ja... Nie pamiętam jak się nazywa ten model dokładnie, oceniajcie PC. Nawet nie ma szkła hartowanego, bo wtedy jeszcze kiedy kupowałem ten komputer, no nie było to aż tak popularne. No i też bym musiał nowy kuler ogarnąć do tego, no to pewnie zdyszkę by trzeba było na to wyłożyć. Także no. Tak, no pewnie dopiero po nowym roku. Będę musiał jeszcze popatrzeć jakie będą ploty na ten 3D wikarz, bo być może po prostu lepiej by było już na to jeszcze trochę poczekać. Chociaż no już trochę czasami narzekam na tą i7, no ona już jest stara, nie wiem kiedy ta seria wyszła, ale no wydaje mi się, że z 5 lat już ten procesor ma, także mimo, że jest high-endowy, no to nadal, no jeszcze da się grać, ale do jakichś innych rzeczy po prostu związanych nie z graniem, tylko z robieniem czegoś, no to już nie starcza. Nic, dobra, ja lecę spać, bo jak mówiłem na początku, to nie jest za bardzo moja godzina. Dziękuję wszystkim za wbicie na event. Zapraszam jeszcze na 10 września. O, tu zapomniałem filmować kamerkę. Zapraszam do 10 września na 21 na... Tak, na 21? Tak, na 21 na Ubisoft Forward, gdzie tam jakieś rzeczy... Być może nowy Assassin's Creed będzie pokazany, na to najbardziej generalnie czekać. Ja nie wiem szczerze jeszcze na jego obudowę celuję, bo nie patrzyłem co jest na rynku. Pewnie też coś od Corsarza, na pewno będę chciał wentyle od Corsarza, no właśnie, żeby już wszystko od jednej firmy i żeby móc to fajnie sobie posynchronizować generalnie. Ale to też zobaczymy. No bliżej jak będę kupować, no bo to się niestety w najbliższym czasie nie zdarzy. Bo też no nawet jakiejś pożyczki na krótki czas nie dam rady wziąć, bo wszystko wyprztykałem całą zdolność kredytową na mieszkanie po prostu. Także muszę po prostu trochę poczekać. Nic, dobra, jeszcze raz jak mówię, dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia na kolejnych streamach. Mam nadzieję, że się podobało. Oj, nie postana. I cóż, miejmy nadzieję, że te procesory okażą się dobre, tak jak tutaj pokazywali. Ale no, trzeba poczekać też na recenzję. Najlepiej od Gamers Next. Tam widziałem, już rzucili chyba film odnośnie tej prezentacji, także na pewno go obejrzę, ale to już jutro, bo na razie idę spać. Także no, dzięki wszystkim za obecność i do zobaczenia na kolejnych streamach. Pa, pa!